Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, grudzień mamy. Dzisiaj 27 już grudnia. Ja sobie muszę takie rzeczy przypominać i ma być 2 dni w miarę słonecznej. Powiem wam, grudzień chyba będzie lepszym dniem pod względem energii słonecznej, znaczy nie dniem, miesiącem pod względem energii słonecznej jak listopad. Także no taka ciekawostka na start. Ale dzisiaj ja będę chciał zobaczyć, ale wy przy okazji ze mną zobaczycie, czy uda mi się, jak ma być te 2 dni jako tako w miarę tego słońca, przy tak słuchajcie, niskim słońcu, bo tu dalej to są najkrótsze dni, czy uda mi się może nie wyjść na zero, ale jak najmniej z energetyki pociągnąć dzięki temu, że mam Solar Trackera 385 kW, który będzie zablokowany. Trackery stoją tak jak stoją, czyli on jest na południe z delikatnym odchyłem na południowy wschód. 5 kW Solar Tracker jest zablokowany na południe, tylko niestety jego nęka taki temat jak zacienienie dolnych paneli. Także tutaj jeszcze w styczniu będzie zacienienie, nic z tym nie poradzę. Nawet nie będę kombinował, bo za mało z tych dni słonecznych. Tutaj jest osłona przeciwko tym całym wiatrom. Co ty tam, gościu, kopiesz? Co ty tam kopiesz? Jest zaświrowane jak zwykle rano, jak pan cię zobaczysz. I dobra, słuchajcie. Piątka niestety zacieniona. W południe w miarę jeszcze na nią słońce świeci. 385 kW, nie ma z tym problemu. A nie będzie świeciło od rana do wieczora, że tak powiem, słoneczko. Kolejna do dyspozycji jest instalacja 2,4 kW. To jest akurat off-gridowa, w miarę to się fajnie, powiem wam, sprawdza. Tutaj mamy, tak mówię, 2,4 kW pod kątem 55 stopni. Tamte instalacje mają kąt 40 stopni. I do grzania ciepłej wody użytkowej, jeśli ogarną, oczywiście. Tu mamy 66 rur heat pipe mamy. Jak nie dadzą rady, to dogrzewa to jeszcze pompa ciepła. Tutaj mamy pompę ciepła do ogrzewania domu poprzez grzejniki, także leci z niej 36-37 stopni. Właśnie sobie robię zacienienie na panele, czyli mniejsza produkcja, ale musimy to chwilę przeżyć, nie, gościu? Co to uraz? I tu jeszcze mamy taką mój eksperyment, ciekawostkę. 2 panele, zapomniałem, tu jest kierunek południowo-wschodni, tu jest kierunek południowo-zachodni. 2 panele, tu jest razem 800 W w kierunku południowo-zachodnim, kąt 85 stopni. Też z tego będzie łapana energia i też z tego zobaczymy też, ile energii złapało, bo akurat tutaj na to jest monitoring. Także przejdźmy do bunkra. Czy się uda dzisiaj, dzięki oczywiście magazynowi energii, bo nie wspomniałem o tym, nie wypchać tej energii do sieci, tylko o, już nam ładnie leci w magazyn energii. Magazyn energii pojemności 40 kWh. Mamy na połóweczce. Ja tak działam na połówce, powiem wam. Także dostępne będzie 20 kWh. Ale jeszcze przy okazji różne z samej fotowoltaiki pewnie bym się go naładował, ale chodzi pompa ciepła, inne rzeczy pracują w tym momencie. Także słuchajcie, już wam pokażę. A jeszcze przy okazji tak, tu jest wysokonapięciowy. Wysokonapięciowy magazyn energii, niskonapięciowy magazyn energii, czyli 24 V. Tutaj właśnie falownik do tej instalacji 2,4 kW. I regulator MPPT do tych 800 W paneli. I jeszcze się dzisiaj dowiemy, bo mam tam na zewnątrz, jest stacja pogodowa, jaka była średnia temperatura dzisiaj, jutro. Także zobaczymy, jak to wyjdzie z tym słoneczkiem. I na razie mamy prawie 5 stopni. Wiaterek sobie troszeczkę tam podwiewa. Tu akurat jest w porywach, ale do tego są lepsze informacje w aplikacji. Tutaj sobie tak obserwujemy po prostu. Oj, nie to, tylko to. Dobra. I słuchajcie, opala. Startujemy mniej więcej. Leci nam wysokonapięciowy magazyn energii, to cała instalacja, tylko trzeba to troszeczkę temat odświeżyć. Tu jest niestety co 5 minut aktualizacja i to tak sobie można na bieżąco nie da rady obserwować, ale później statystyka, która też troszeczkę w konie robi, troszeczkę ją sprawdzimy też, słuchajcie, z falownikiem, ale już leci człowiek na swoim. Takie zużycie w domu nieduże. Pompa ciepła chodzi, praktycznie nic więcej nie pracuje. Tutaj sobie możemy zobaczyć, co już tam wciągało,
I tutaj na dzisiaj z użycia na razie no, rozładowania z magazynu nie ma, bo on się musi naładować przynajmniej do 55%, żeby mógł zacząć oddawać, ale na razie nie musi oddawać, bo instalacja pcha w niego, prawda? Tutaj mamy 4 kW instalację, tylko aktualizować. Odnawianie nie mam pojęcia co ile jest. 1,1 kW sobie, słuchajcie, leci, no jakoś tak mniej więcej leci. 1,37 A leci nam w baterię. Tu jest 15 kWh, także na spokojnie będziemy w niego, słuchajcie, ładować. Tu też jakieś wykresy robi, nawet liczy kWh, ale też oszukuje, powiem wam, zaniża troszeczkę. Ale jakiś pogląd będziemy mieć, no niestety wszędzie nas oszukują, taki czas. Co zrobię, trzeba sobie jakoś radzić. I tutaj mamy dodatkowo jeszcze właśnie te panele 800 W mamy tutaj. I tutaj można i statystykę sobie pooglądać, jak się już skoczy, pyk, no skok. O, mamy statystyki, zobaczcie, 800 W nawet, 0,8 kW produkcja największa z takiego kierunku, tylko u mnie stodoła jest tam w tamtą stronę, także ta stodoła też zasłania dużo. No i od już, jaka tam data jest, 4 października, moment, tutaj mam zapisane od kiedy to działa. 01.10. O, 10. To działa i wyprodukowało 68 kWh. Także trochę tych ciekawostek, słuchajcie, jest. Zużycia też lecą. Możemy sobie pompę ciepła poobserwować, jakie, bo na razie tylko pompa ciepła praktycznie ma takie większe pobory w domu. Leci 1200 W pompa ciepła leci. I tutaj o już fajnie dni nam pokazuje. Zrobiło się trochę cieplej, to i zużycia słuchajcie spadły. Wczoraj było plus 10, dzisiaj jest plus 5. Także tutaj też sobie zużycia później poobserwujemy troszeczkę. Słuchajcie. I będzie tego słuchajcie dużo, bo ja tak mam. No i tyle. Słuchajcie. Dalej, słuchajcie. Nie mogę normalnie. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, bo tu nas interesują kolektory. Mamy 40 stopni na zbiorniku. Co widzą czujniki? Słuchajcie, nic na razie się nie dzieje. Czy się dzieje? Nie dzieje się już. Już pompa nam pracuje? Tak, pracuje nam pompa, bo ja już się zawiesiłem z tego wszystkiego. Znaczy pompa, kolektory. Kolektory nam pracują. Na kolektory leci 22 stopnie. Pierwszy kolektor podnosi to do 39,8, drugi do 50, trzeci kolektor podnosi to do 58. Także bardzo fajnie już z samego rana. Godzina jest która? No prawie 9. Tak jak mówię, pierwszy tutaj wylot jest, akurat mierzymy stąd, tylko to nam leci tu. Tutaj mamy to, co właśnie wchodzi w kolektory. Co z pierwszego, co z drugiego, co z trzeciego. Układ na dwóch zbiornikach 300-500 litrów. I na bieżąco, jak to idzie na falowniku hybrydowym właśnie. I zobaczcie, na falowniku jak to ładnie sobie lata. Z siecią praktycznie nie współpracujemy. Tutaj to on cały czas sobie tak coś myśli, albo w tą, albo w tą. Ale mamy tylko, praktycznie importu nie mamy, tylko mamy same zera. O, zobaczcie, tutaj sobie coś tam od czasu do czasu szuka. Także sieć stoi w miejscu. Pobory mamy 1,6 kW na całości. Magazyn już 54%. Pchamy w magazyn 8,7 A. I tutaj instalacja 3,85 kW. To jest tutaj. Daje nam 1,89 kW i piątka daje nam 1,57 przez to, że jest zacieniona. I to sobie fajnie tak już lata i już mamy dzisiaj 1,6 kWh. Jak na razie z sieci mamy 6,43 pobrane i oby to się zatrzymało. No 6,44. Tutaj jakieś takie niuanse jeszcze będą, ale to takie już nieduże. Zobaczymy, ile się uda po prostu dzisiaj na swoim. No powiem wam, bardzo jestem ciekawy, czy uda się dzisiaj ogarnąć. No na swoim tak naprawdę, nie?
Ma być w miarę tak około 8 stopni na plusie, także pompa ciepła dużo nie wciągnie. I czy w grudniu uda się już przy takiej ilości instalacji jak ja mam w miarę, ja nie mówię, że bez energetyki żyć, ale ograniczyć jak najwięcej. Tak naprawdę pokażę kolejna doba, bo w tą dobę się muszę troszeczkę podładować. W nocy pewnie tą energię zużyję, ale ogólnie taka statystyka z jednej albo z dwóch takich słonecznych dni, ile poszło, ile pobrałem z sieci, to jest najważniejsze, ile pobrałem z sieci, no ile zużyłem, bo jak mało zużyję, to też z drugą stronę, nie? Także dobra, coś wieczorem pewnie Wam pokażę, jakie to było z dzisiejszego, jakieś takie mniej więcej podsumowanie, później pewnie to w Excela wsadzę. Zobaczymy. Także lecimy z koksem. No i wróciłem w sam raz. Jeszcze złapałem taki piękny zachód słońca. Także przejdźmy się. Ciemno, o nawet nie w miarę widać. Przejdźmy się i zobaczmy, ile tej energii, bo ja tyle co wróciłem. I no, zobaczymy, czy uda się do rana przetrwać na tym, co wyprodukowało to, co mam, czy nie. Zacznijmy od kolektorów, tak będzie najszybciej. Było jakieś 30, chyba 6 stopni było, czy 7, jakoś tak, nie pamiętam już dokładnie. Mamy 62 stopnie nabite, także bardzo dobry wynik. 62 stopnie, 300 litrów. Przypominam, zbiornik 300-litrowy. O, polownik stwierdził, że już nie ma sieci. I odpiął PV-kę już doszczętnie, także leci sobie tylko na baterii. 8-9 amperków. Tutaj są spokojne tematy podłączone. Zimno się zaczyna robić z powrotem. Przez dzień było jakieś... powiem Wam, nie pamiętam ile. Zaraz Wam powiem, ile było przez dzień. O, już mam. Także średnia temperatura do tej pory, do 16. Mamy 4,8 stopnia. Punkt rosy 1,4 średnia, nawet o minus 2,1 był punkt rosy. No z rano był przymrozek, tutaj taki delikatnie coś tamto. Punkt rosy się pojawił. Prędkość wiatru też nieduża, jakoś taka 2,9 km na godzinę. Średnia prędkość wiatru. I tak widzicie, temperatura nam się tutaj wahała. Wiatr też tak sobie troszeczkę w jedną, troszeczkę w drugą. I tak z kierunków południowy zachód bardziej. West, tak, z południowego zachodu. Także temperaturki były, słuchajcie, takie. Tutaj nam leci na spokojnie, troszeczkę jeszcze odświeżymy, żeby było jak najbardziej aktualnie. A za dużo się tu nie pozmieniało. Baterii mocy mamy. Mamy w baterii mocy i zobaczcie, dzisiaj 28 kWh produkcja, jakby nie miał magazynu energii, to 11,35 kWh poszłoby w sieci, trzeba było to odebrać. W starym systemie ok, w nowym niestety ta energia praktycznie przepada w tym systemie. No widzicie, o 10 kWh różnicy poszło w tą baterię i teraz zaczyna się rozładowywanie baterii, także mam dostępne jeszcze przyjdziemy na falownik, tam lepiej to widać i tam jest najbardziej aktualne nasz off-grid 2,4 kW, słuchajcie, dzisiaj produkcja no prawie 9 kWh, tutaj też troszeczkę tam sobie z pół kWh pewnie oszukuję, ale prawie 9 kWh z instalacji 2,4 kW południowy wschód zrobiło, czyli off-gridówka. I ile te dwa paneliki narobiły? Zobaczcie, 1,5 kWh z bardzo niekorzystnego kierunku poszło. I jeszcze taka ciekawostka na sam koniec. Tutaj oczywiście pompa ciepła 7 kW leci sobie teraz na 1130 W przez dzień. Dzisiaj no łącznie godziny leciało nam średnio, o nawet się wyłączyła raz, bardzo fajnie sobie to leciało, tutaj już schodziła z mocą nawet do 1100 W. Było w miarę ciepło, wilgotność też w porządku, to czemu nie miała zejść? Wróć. I no nie, ładnie się ustawiło. Dzisiaj mamy no więcej jak wczoraj. Wczoraj było cieplej po prostu.
13 kWh już leci z 2 klimatyzatorów i pompy ciepła nam idzie. Także tutaj już z magazynu ciągniemy właśnie 6 amperów. No, te procenty jedne z drugimi z falownikiem nie chcą się zgrywać, ale to co na falowniku jest najważniejsze, bo falownik tym wszystkim steruje. I ciągniemy z magazynu. Słuchajcie, tutaj to troszeczkę lepiej widać odnośnie energii, która przyszła i poszła. Tutaj mamy już PV-ki nam stoją. 86% magazyn, rozładowanie, lecimy tylko i wyłącznie na baterii i statystyka energetyczna. I widzicie, z instalacji z fotowoltaiki 28,62, całkowite zużycie dzisiaj 18 kWh, do sieci poszło 0,12 kWh, z sieci pobrałem 6,57 i w baterię poszło 19,35, z baterii wyciągam 3,69 już wyciągnąłem, także jakieś tam jeszcze 17 kWh zostało mi w baterii. A nuż widelec uda się z tym dojechać do rana. No zobaczymy. Takie zero jest na polu, także pompa ciepła do 23 pracuje, powinien klimatyzatory. Jak nie będzie wiało, to nie będzie potrzeby. Zobaczymy. Sam jestem, słuchajcie, ciekaw. Woda ciepła jest nagrzana, także pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej nie musi pracować, już jest energetycznie do przodu. A te 66 stopni to, że tak powiem, jeszcze na jutro by mi wystarczyło na spokojnie, bo jak wodę grzeje tak do 40-43 stopni, więcej nie grzeje. Tylko mam takiego małego złodziejaszka troszeczkę i to muszę układ po prostu przerobić. Bo u mnie, tak jak tutaj jest zasilanie, tutaj sobie tędy wpływa. Ta rurka też wszystko do przerobione, wpływa. I tutaj teraz jak się dotykam, to jest ciepłe. Bo wszystko to, co płynie normalnie w tą stronę, teraz mi cofa na kolektory. I to będzie przerobione. Tutaj już ta rura oryginalna jest taka fajna, przygotowana. Tutaj poleci. Tutaj taki będzie przedłużeczka i tam będzie odpowietrznik, zegar i zawór zwrotny będzie, który nie pozwoli temu ciepłu uciekać na zewnątrz. Bo jak widzicie, na zewnątrz mamy 0,7 na plusie, prawie 0 stopni, a w kolektorach w ostatnim 33, w przedostatnim 28 i tutaj mamy w trzecim, a to można w pierwszym, drugim i w trzecim kolektorze mamy ile? 34 stopnie. Także mam złodziejaszka ciepła i no muszę to wreszcie przerobić, tak się przymierzam od miesiąca do tego tak naprawdę. No nic, zobaczymy co będzie jutro rano. Siema z rana, słonko wyszło dzisiaj, także zobaczmy czy udało się obskoczyć nockę na tym prądzie co został zgromadzony. I tak na start. Bateria na razie stoi w miejscu albo jest doładowywana. Niskonapięciowy bez problemu dam radę, bo tutaj nie ma jakichś obciążeń, nie wiadomo jakich. Ale wysokonapięciowy. Czy udało się nockę ogarnąć na tym prądzie co został? W tym momencie zobaczcie. O, no niestety trzeba podbierać troszkę z sieci, bo jest za mało. Jakiś się uruchomił czajnik albo coś w tym guście. Niestety, bateria, przed chwilą tutaj byłem, to było 50%, także powiem tak na styk, zobaczcie, bo mamy import z sieci 0,72 kWh, a rozładowanie baterii jest 6,64, także udało się obskoczyć noc aż do samego rana. No i fajnie, powiem wam, bardzo fajnie. Ja to wszystko tak w Excela spróbuję powrzucać z temperaturami średnimi. Te 2 doby zrobić. O, trochę słabe światło. Tak, bo tutaj nie da się tego przykazać, ile wyszło, ile nie wyszło. Film będzie długi, mówię od razu. Bo jeszcze dzisiaj cały dzień, wieczorem jakoś to troszeczkę podsumować. Zobaczymy, że jutro będzie jeszcze troszeczkę słońca, żeby tą dobę złapać. No i o tą dobę się martwię, bo wskakuje pranie, będzie przynajmniej 3 pralki, 3 suszarki, zmywarka i no powiem wam, no pójdzie tego troszeczkę prądu jakby nie było na te wszystkie urządzenia.
ale może też dzionek fajnie ogarnie temat. Zobaczymy. Także lecimy z tematem dalej. A, jeszcze jedno, bym zapomniał. Słuchajcie. Ciepła woda użytkowa. Zostało po nocy. Mamy 48 stopni jeszcze w zbiorniku. Tylko, no mówię, czujnik jest... Czujniki są w połowie zbiornika, także tutaj już jest na pewno zimno na dole, a na górze jeszcze ciepło, ale zostało, także bardzo dobrze, nie trzeba będzie dzisiaj na pewno dogrzewać tą pompą ciepła, tutaj właśnie przede mną stoi, a słońce na pewno jeszcze nagrzeje, także lecimy. Grudzień energii trochę daje. No i tego się, powiem wam, nie spodziewałem. Jest nabite na full. LiFo po 4-15 kWh. Falownik kombinuje cały czas. Sobie tutaj jest 28,5 V ustawione maksymalne ładowanie. I tak sobie kombinuje cały czas. Włącza, wyłącza. Fotowoltaikę praktycznie zrzuca na zero. MPPT tak samo ograniczyło pracę. Też jest na 28,5 V ustawione. Także kombinacja teraz, powiem wam, no nie spodziewałem się, że się uda naładować do pełna. Z drugiej strony tamten magazyn teraz jest mało co używany, bo jest słonko i wysokonapięciowy leci nam tutaj ładnie, ładuje się. Będzie trochę tego na później. No i słonko zaszło, także na szybko. Jeszcze sobie dane do Excela pozbierał. Nagrzana woda w zbiorniku jest do 63 stopni. Resztę danych sobie już z aplikacji połapię, bo widzę, że nawet nie ma jakiegoś dużego przekłamania. Już sobie lecimy na baterii, słuchajcie, i tak, tak na szybko. Mówię, że wszystko będzie w Excelu, żeby to fajnie wszystko poskładać, bo za długi film wyszedł i tak już długi jest. 18 kWh dzisiaj weszło, wczoraj chyba było 19. To sobie tam 2 dni, te 2 doby tak zbiję do kupy, to będzie bardziej sensownie, bo naładowanie magazynu było w jeden dzień, ale rozładowanie było już w jeden dzień i później do rana w drugi dzień, także 2 doby warto będzie złapać. Ile tam wyjdzie tego rozładowania? Może nawet 3 doby, zobaczę jak to wyjdzie, nie? Ile tej energii wystarczy, ale mi się wydaje, że powinno bez problemu wystarczyć. Z drugiej strony, tak jak patrząc, że w pierwszej dobie 6 kWh w nocy mi poszło, to zobaczę, ile kilowatogodzin mi w tej drugiej tam zostało. Czyli tak, że tak powiem, na równo w miarę to wyjdzie. No takie 2 doby na równo złapać z temperaturami, z zużyciami jakie były i co dzięki temu magazynowi można było osiągnąć przez te 2 słoneczne, ale najkrótsze praktycznie dni w roku. No i dzień dobry znowu. Ładnie było, ale się skończyło, także trzeba to wszystko podsumować. Za mną stacja pogodowa, z której też będą dane prędkości średniej wiatru, średniej temperatury i co tam się uda mi wyciągnąć. Tam do Excela wam to wszystko, słuchajcie, wrzucę i zobaczmy, co jeszcze do rana tutaj się udało z magazynu energii wyciągnąć. I jeszcze przypomnę, że te 2 dni tego testu, obserwacji było bez ładowania auta elektrycznego, także dzisiaj auto jest zapięte, ale jak sprawdziłem sobie w aplikacji, to magazyn energii wytrzymał do 7 rano. Teraz mamy 9, słuchajcie, i udało się jeszcze wyciągnąć prawie 5 kWh, także tam było coś 6,33, tu mamy 4,90. To praktycznie można, no na zero nie, tam będzie jakieś 2 kWh poboru z sieci, żeby to, słuchajcie, zamknąć tak na równo, nie? Bo miałem pobór pierwszy dzień testu, obserwacji 6 kWh z sieci, bo nie miałem innej możliwości, a to już jest 3 dnia rozładowanie. Do tamtego sobie dodam, żeby to tak w miarę wyszło, te 2 doby wyszło na równo. Energia całością i tak wychodzi tak jak ma wyjść. No i słuchajcie, to będzie 500 razy niestety, ale już miesięcznie nie ma tak kolorowo, bo z PV-ki mamy tylko 263 kWh produkcji, a pobrane ogólnie, nie z sieci, tylko w ogóle jakiejkolwiek energii, to jest 1323 kWh. No i tutaj cudu nie ma.
w grudniu nie ogarnie, ale 2 dni się udało, także zapraszam do Excela. I jeszcze bym zapomniał o niskonapięciowym, przez to, że wczoraj był nabity do pełna, to tej energii no trochę wystarczy. 15 kWh pojemności, jakieś 13 użytkowe, bo jest ustawione do 25,5 V, żeby się podładowywał, żeby mu coś tam zostało, także jakieś 13-12 kWh użytkowe. Coś cały czas dobija, nawet teraz zobaczcie, 173 W leci z PV-ki i coś tam sobie w międzyczasie dobija. MPPT dało też radę, około 2,5 kWh przez te 2 dni, słuchajcie, nam dało. Ale ciepło było dzisiaj w nocy. Wczoraj było, jak widzieliście, chyba około 1 stopień, dzisiaj jest 6, ale wieje znowu. Wtedy nie wiało, teraz wieje i takie kombinacje. I ile mi zostało wody ciepłej z pierniku, bo wczoraj było 63 stopnie, na dzisiaj mi zostało jeszcze 42 stopnie, także na spokojnie do wieczora wystarczy, ewentualnie troszeczkę tam pompa ciepła dobije, a ona pobiera z właśnie off-gridu jak na razie. Jak braknie z off-gridu, tam jak będę wiedział, że jest słabo, to przepinam wtedy na wysokonapięciowy, z niskonapięciowego. O, teraz sobie ciągnę, bo jest tej energii w nim na tyle, a wysokonapięciowy rozładowany do zera i dzisiaj raczej nie będzie naładowany, bo auto elektryczne wjechało i przy tej pogodzie nie ma szans, żeby się cokolwiek naładowało, czyli lecimy na bieżąco i resztę podbieramy z sieci. Dobra, Excel. Zobaczcie, jaki zwrot akcji. Było kiepska pogoda, nagle słońce się wyszło, że tak powiem. I dalej jest problem z przeładowanym magazynem niskonapięciowym, czyli z tych paneli 800W i z tej instalacji. Także zapiąłem sobie na szybko przedłużaczek tutaj i ładuję elektryka z niskonapięciowego teraz. Bo szkoda mi tej energii, żeby się marnowała, także o, wreszcie zaczął z powrotem w siebie pchać. Pobieram 2 kW, 1500 W leci z 2,4 kW. Tutaj z tej watów nie powiem wam ile leci, ale 14 A leci sobie jeszcze z 800W zestawu. Także trzeba łapać tą energię ile się da. No i mamy. W miarę to podsumowałem, czyli podsumowanie 2 doby, 2 pełne doby i tutaj, tak jak mówiłem, to z sieci, z jednej doby, z końcówki sobie odjąłem, żeby dodać to, co z tej trzeciej właśnie poszło, te 4 kWh i z sieci wyszło, że całościowo na te 2 doby 3 kWh z sieci, tak żeby to w miarę równo wyszło fajnie. I tak, słuchajcie, opierać będziemy się na instalacji, która składa się z 2 solar trackerów, magazynu wysokonapięciowego, magazynu energii wysokonapięciowego o pojemności 40 kWh, teraz używane było tylko 20, bo jest tylko 50% używane, 2 solar trackery o łącznej mocy 8,85 kW i do tego mamy jeszcze niskonapięciowy 2,4 kW i 0,85, tylko że tutaj, jak widzicie, nie mam jak zobaczyć tych wszystkich tutaj co weszło, co do baterii. Z baterii mam tylko i wyłącznie to, co już wyszło z niskonapięciowego, także to będzie zaliczone do energii, no, do zużycia całościowego. Ale zacznijmy tak. Przez te 2 dni z tych 2 solar trackerów udało się uzyskać 57 kWh, instalacja 2,4 kW wyprodukowała 15, mogła zrobić śmiało 17, niestety magazyn był pełny, jak widzieliście na przebitce. Teraz próbuję, troszeczkę go rozładowuję, ten magazyn energii, żeby no naładować, żeby inaczej, żeby ta energia nie poszła, że tak powiem, w świat. I 0,8 Wp też 2,5 by było więcej, ale ograniczone było. Ale skupiamy się tutaj na tym największym magazynie, na największej instalacji. I tak, 57 kWh produkcji. Z tej produkcji poszło 37,5 kWh, poszło nam do baterii, do sieci. Z tego wszystkiego jest oddane 0,4 kWh. To się zawsze tak gdzieś pogubi, bo tu są przekładniki duże i one lubią czasem coś zgubić i pójdzie w tą albo w tą, ale to jest, mówię, to jest procent, także na to nie ma co zwracać uwagi, zawsze tak będzie. I bezpośrednio zużyte z tego wszystkiego jest 18 kWh.
I tak, znaczy teraz do zużycia, bo tutaj była produkcja, do czego poszło teraz zużycia. Na bezpośrednio zużycie 18 kWh, z baterii wyciągnięte jest 35,5, zobaczcie 2 kWh, no. Ja to też z aplikacji biorę, ale 2 kWh poszły na różne przetwarzania i inne rzeczy, na pewno to zostało wliczone po prostu w pracę falownika i całej tej reszty. Z sieci pobrane jest 3 kWh i całkowite zużycie mam 56 kWh. Jeśli tutaj by się nie zgadzało coś, słuchajcie, to ja to biorę z aplikacji, także gdzieś ci coś mogło pogubić. To jest wszystko takie, to nie jest apteka, tylko no mówię, tutaj kilowatogodzina w tą, liczy się cały rok, cały miesiąc tak naprawdę, to są tylko 2 dni. Także mamy zużycie 56 kWh z wysokonapięciowego plus z niskonapięciowego 4,3 kWh zużycie, bo tyle wyciągnąłem z magazynu, tyle mi wyszło akurat z licznika. Całościowo jest 60 kWh na te 2 dni zużycia mojego prądu. Na ogrzewanie poszło, czyli pompa ciepła praktycznie cały czas, klimatyzatory to tam jakiś malutki procent naprawdę, 37 kWh, czyli zużycie w domu 23,3 kWh. No i jak widzicie, z sieci tylko 3 kWh. Jeśli bym z czymś tam przystopował, to praktycznie wyszedłbym za zero, ale to nie o to chodziło, tylko chodziło o taką dalej normalne życie i sprawdzenie, czy się uda po prostu jak najmniej zużyć. No i oczywiście nie ładowałem auta elektrycznego, bo na pewno by mi brakło. Nie było potrzeby, było naładowane do pełna, nigdzie nie jeździłem, to nie było potrzeby. Łapię powietrze, jedziemy dalej. Kolektory w pierwszy dzień z 36 do 62 stopnie, w drugi dzień z 48 stopni do 63 stopnie, zbiornik 300-litrowy. Tutaj wyżej za bardzo nie wyjdzie, bo to już takie ubijanie jest tej temperatury, bo jakby mi się na powrocie pojawia, tam już nie pamiętam, chyba było teraz 55 stopni, czy coś koło tego, to już zaczyna w drugi zbiornik zrzucać, także ja tutaj wyżej 70 stopni na tym zbiorniku nigdy miał nie będę, chyba że już będzie tak naprawdę grzało, że zagrzeje cały układ 800 litrów i nie będzie wyjścia, to wtedy jeden kolektor zasłonie i tyle. Średnia temperatura na te 2 doby, 2 dni 4,4 stopnia. Jeden dzień był zimniejszy, drugi cieplejszy. Wiatr średni to jest 6,45 km na godzinę. Także tak to wygląda. Słuchajcie. I dzisiaj miała być kiepska pogoda, a jednak coś się, słuchajcie, dzieje. I lecimy. Z sieci tylko 6 kWh, na zużyte 16. Z PV już mamy 18. Zobaczcie, ładowanie idzie, rozładowanie to jest to poranne rozładowanie, także 11 kWh będzie jeszcze, słuchajcie, do użycia. I bardzo fajnie to sobie leci. Kolektory dają radę. Już tam, która jest teraz godzina 14, także już to słońce pod kątem, ale cały czas coś się dzieje. Mamy już, momencik musi wrócić. W zbiorniku 54 stopnie mamy, także elegancko. Nie trzeba będzie dalej energii z niskonapięciowego magazynu energii zużywać. Widzicie, mam przedłużać teraz rzucona aż tu. I on idzie tam do elektryka, bo byłem się przejechać, wróciłem. Miałem pod to gniazdko wpięte, tylko tamto mam pomiarowane dla właśnie ładowania elektryka. A nie chce mi się przeciągać teraz całej tej ładowarki, także przedłużaczek sobie rzuciłem. I niech się ładuje, a że leci tylko 1200 W, no 1300 praktycznie wychodzi. Także na spokojnie. I czekam aż tutaj będzie, no albo tutaj przełączymy. 26,5. Tu mamy 26,5 V. Czekam do 26 V aż magazyn, słuchajcie, rozładuje. Ten też ładnie przejmuje sobie tutaj procenciki elegancko. Powiem tak. W prosumencie jestem w starym systemie, ale kombinuję, bo ja wiem jak jest i może to się szybko skończyć dla nas. Teraz te zimy już takie troszeczkę słabsze i w takie dni, jeszcze jutro ma być troszeczkę słońca, dlatego też do 26 V rozładowuję ten magazyn niskonapięciowy, żeby jutro też przyłapać. Elektryka sobie doładuje na spokojnie. Już tak, no w miarę jestem przygotowany na te gorsze czasy, tylko zobaczcie
ile tego złomu u niej jest, ile tej fotowoltaiki, magazynów energii, tego wszystkiego. I to nie są tanie rzeczy. Ja tutaj mam to troszeczkę, ja może mam to troszeczkę tanie, ale to dalej swoje kosztuje. Dzięki temu, że używam tej energii ile się da, to i też zwrot jest przez auto elektryczne. Też jest zwrot, bo na paliwo nie tracę, tylko lecę sobie na swoim. Prosument daje jakiś zwrot, YouTube daje jakiś zwrot, a YouTube jest dzięki tylko temu wszystkiemu, także to się wszystko liczy, ale dalej jest tego złomu bardzo dużo. No niestety, z jednej strony chcą nas udusić, z drugiej strony się nie dajemy, ale no, żeby się nie dać, to też trzeba zainwestować. No taki głupi magazyn, widzicie, też musi mieć przynajmniej 20 kWh, żeby nawet w grudniu wyłapać całą tą energię. Jakbym miał 15 kWh, to już by przepadło, poszłoby, później by brakło, także no minimum do 20 kWh tego magazynu. No zobaczymy co dalej. Ja tu się baję, eksperymentuję, będą nowe tematy. Oczywiście teraz już praktycznie końcówka roku, także w przyszłym roku tak naprawdę będzie podsumowanie grudnia. Podsumowanie roku będzie, jak przyjdzie mi rachunek za prąd, wtedy robię i podsumowanie całego roku i robię też podsumowanie kosztów i zwrotów, bo najłatwiej mi to zrobić, bo no mam ten rachunek i wiem ile jestem do przodu, do tyłu i całą resztę mogę policzyć, także rok to będzie jak przyjdzie rachunek, czasem i w lutym rachunek przychodzi. Zobaczymy. Także no, żeby już nie przedłużać, bo film i tak nie wiadomo jak długi wyszedł. Da się. Teoretycznie się da, jak dobry projekt mówi, a w praktyce to wychodzi różnie. Ja atakuję, kombinuję, wam pokazuję jakie są możliwości. Wy sobie wybierajcie z tego co chcecie. No i z racji tego, dla tych co przetrwali do końca, to ja im serdecznie gratuluję, że wytrzymali do końca filmu. Szczęścia, zdrowia w nowym roku, taniego prądu, dużo energii dla siebie, bo ja wam mówię, te 2 dni słońca to mi dało tyle energii, że na cały tydzień mi jeszcze wystarczy. Ja to lubię, jak się coś dzieje, tu, tam, siam. Człowiek inny jest po prostu, także. Szczęścia, zdrowia w nowym roku, wszystkim życzę najlepszego. I co, słuchajcie, do następnego filmu, bo mnie tak szybko się nie pozmęciecie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!